Tematem dzisiejszego odcinka będą techniki wykonywania obić, przetarć, odprysków, czyli cały zakres ogólnie pojętego tzw. chippingu. Podobnie jak w poprzednim poradniku o kalkomaniach i tutaj przejdziemy już poziom wyżej względem pierwszej serii z budową Messerschmitta, gdzie obicia wykonywałem tylko przy pomocy gąbki. Dzisiaj będzie o malowaniu obić pędzelkiem, o metodzie na lakier do włosów i o kilku innych. Ponadto z tego odcinka dowiecie się też, jak łatwo uzyskać efekt drewna oraz rdzy. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom. Zapraszam. Kontynuując budowę Cromwella, po nałożeniu kalkomanii maluję jeszcze cały model satynowym lakierem bezbarwnym. Można też użyć lakieru matowego, ale w przypadku lakieru Vallejo Premium temu satynowemu jest zdecydowanie bliżej do matu niż do połysku. Warto na co zwrócić uwagę, ponieważ często lakiery pośrednie, czyli satynowe lub półmatowe, mogą mieć bardzo różny stopień połysku. Na przykład lakier Semi-Gloss X35 firmy Tamiya jest zdecydowanie bardziej błyszczący i gdybym chciał tutaj użyć lakierów firmy Tamiya, to zdecydowałbym się już na lakier matowy, czyli XF86. Używam jednak sprawdzonych i bezproblemowych lakierów Vallejo Premium, które też i Wam polecam, zwłaszcza jeżeli malujecie farbami akrylowymi na bazie wody. Po wyschnięciu lakieru przechodzimy do malowania obić. Istotny jest wybór odpowiedniego koloru farby. Najbardziej uniwersalny jest taki bardzo ciemny brąz, który imituje ciemną, utleniającą się stal. Używam tutaj mieszanki farby czarnej oraz Dark Rust z serii Panzer Aces. Nie wykonuje się raczej obić farbami metalicznymi, ponieważ na prawdziwych pojazdach jakiekolwiek uszkodzenia na stalowym pancerzu bardzo szybko, właściwie w ciągu kilkudziesięciu godzin korodują. Z drugiej strony taki ciemny kolor obić wygląda na modelu czołgu chyba najbardziej interesująco. Pierwszym sposobem jest malowanie drobnym pędzelkiem. Obicia po prostu malujemy w miarę nieregularnie, staramy się wybierać miejsca, w których takie uszkodzenia faktycznie mogłyby się pojawić, czyli krawędzie pancerza, wszelkie odstające metalowe elementy, okolice włazów czy uchwyty. Cała sztuka polega na tym, żeby obicie nie wyglądało na namalowane. Staramy się je różnicować, jeśli chodzi o kształt i wielkość. Metoda druga to znana Wam już gąbka, z której trudno zrezygnować. Jest to metoda banalnie prosta, a daje bardzo ciekawe efekty, których pędzelkiem nie uzyskamy. Nie ma przeszkód, aby obie te metody ze sobą połączyć i miejsca z namalowanymi pędzelkiem obiciami potraktować też dodatkowo gąbką. W pojazdach niemieckich można też użyć dodatkowo koloru Rot Brown, który był powszechnie stosowanym podkładem i często można zaobserwować na sprzęcie niemieckim obicia właśnie w tym kolorze. Jednak nie wszystkie otarcia na pancerzu całkowicie zdzierały bądź mocną farbę do gołej stali, czy nawet do podkładu, jeśli taki występował. Takie słabsze otarcia możemy wykonać kolorem nieco jaśniejszym od bazowego, podobnym do tego, jakiego używaliśmy do rozjaśnień w trakcie malowania. Takie otarcia mogły powstać na przykład w czasie jazdy od gałęzi albo od też normalnej obsługi czołgu przez załogę. Tego rodzaju przetarcia możemy nanosić zarówno pędzelkiem, jak i gąbką. Ciekawe jest też łączenie ciemnych obić z tymi jaśniejszymi. Malując ciemne obicie wewnątrz jasnego lub też tuż nad nim, mamy taki dosyć realistyczny, przestrzenny efekt. Nasz Cromwell w założeniu ma
już przejechany niemały kawałek Europy, a więc śladów eksploatacji też trochę się na nim zebrało. Na razie obicia dosyć mocno rzucają się w oczy, ale po kolejnych zabiegach całość mimo wszystko powinna być bardziej stonowana. Na samym modelu nie zastosowałem jeszcze jednej techniki, o której wypada wspomnieć. Chodzi o chipping z użyciem lakieru do włosów. Pomyślałem, że zaprezentuję tą metodę na tej szpuli z kablem. Nie jestem w stanie powiedzieć, jakiego koloru ta szpula powinna być w rzeczywistości, ale niemal na pewno jest ona wykonana z drewna i załóżmy, że pomalowano ją farbą w kolorze takim samym jak czołg. Po kilku miesiącach taka farba mogła się na drewnianej powierzchni zacząć łuszczyć i taki efekt zdartej farby postaram się właśnie uzyskać. Przy okazji pokażę Wam, jak w prosty sposób można zaimitować i pomalować drewnianą powierzchnię. Najpierw nożykiem do linii podziału zaznaczam równoległe linie określające poszczególne deski. Teraz zaznaczam rysunek drewna przy pomocy drobnej piłki. Można to też zrobić na przykład szczotką drucianą, zwłaszcza przy większych powierzchniach. Całość wyrównuję jeszcze pilnikiem i mamy taką drewnopodobną fakturę. Szpulę pomalowałem podkładem i teraz nakładam ciemnobrązową farbę. Po wyschnięciu jaśniejszym odcieniem brązu maluję szpulę prostopadle do linii drewna. Ważne, żeby na pędzlu było niewiele farby, tak aby ten jaśniejszy kolor nie wpłynął w zagłębienia. Trzeci, najjaśniejszy kolor nakładam już metodą suchego pędzla, a więc niemal całą farbę wycieramy wcześniej w ręcznik papierowy i dopiero takim pędzelkiem nanosimy te ostateczne rozjaśnienia na powierzchni. Po kilku minutach, kiedy farba wyschnie, możemy już nałożyć lakier do włosów. Używam zwykłego, taniego lakieru o średniej intensywności. Żeby przyspieszyć pracę, lakier można potraktować chłodnym powietrzem z suszarki. Oczywiście zamiast lakieru do włosów można też użyć specjalnych płynów do tej metody, jakie ma w ofercie na przykład firma Ammo, czyli Heavy Chipping i Scratches Effect, które można nanosić dosyć precyzyjnie aerografem. Płyny te, jak i sam lakier do włosów mają jedną istotną cechę. Są zmywalne wodą po wyschnięciu i zaraz zobaczycie, co to właśnie daje. Teraz pomaluję jeszcze tylko szpulę farbą bazową i kiedy ta ostatnia warstwa już wyschnie, to przy pomocy zwilżonego wodą pędzelka usuwam częściowo zieloną farbę. Jak widzicie, woda rozpuszcza lakier, który znajduje się pod farbą i mamy taki ciekawy efekt zniszczonej warstwy farby. W zależności od tego, jakiego płynu do odprysków czy lakieru do włosów użyjemy, to efekty mogą być inne. Istotny jest też rodzaj ostatniej warstwy farby. Inaczej zachowa się na przykład farba Vallejo na bazie wody, a inaczej farba Tamiya lub Mr. Hobby rozcieńczona leveling thinnerem. Ta ostatnia będzie oczywiście mocniejsza, będzie trudniej ją usunąć. Kolejna zmienna to grubość warstw lakieru i farby. Czym więcej lakieru, tym łatwiej będzie można odpryski
wykonać, a czym grubsza warstwa farby, to tym te odpryski będą większe, bo farba będzie odrywać się większymi płatami. Także tutaj warto poeksperymentować, bo możliwości jest bardzo dużo. Tą techniką można też wykonać na przykład bardzo realistyczny efekt rdzy albo kamuflaż zimowy. Tutaj widzicie przykład takiego ekstremalnego wykorzystania tej techniki na modelu czołgu Tygrys. Model był pomalowany podkładem Rod Brown, następnie lakierem do włosów, na który nałożyłem główny kamuflaż i zrobiłem kilka większych odprysków. Potem pomalowałem cały model cienką warstwą zmywalnej białej farby firmy Ammo. Jest to farba, która zawiera w składzie już coś w rodzaju lakieru do włosów, a więc nie ma potrzeby stosowania lakieru wcześniej. Po wyschnięciu zmywa się ją przy pomocy pędzelka i zwykłej wody, tak samo jak byśmy stosowali standardową metodę na lakier do włosów. Kolejny sposób na wykonanie odprysków to stary jak świat sposób z użyciem soli kuchennej. Na przykładzie tego Forda zobaczycie, jak można łatwo zrobić na przykład przerdzewiałą karoserię. Najpierw na pomalowaną wcześniej brązową farbą model R numer 41 gąbką nanoszę farbę model kolor 131. Jak widzicie, kombinacja tych dwóch kolorów, czyli ciemnobrązowego i takiego rdzawego pomarańczowego, daje nam strukturę zbliżoną do rdzy. Po wyschnięciu farby zwilżamy model zwykłą wodą i następnie obsypujemy go solą w miejscach, w których mają pojawić się odpryski. W zależności od potrzeby i od skali modelu można użyć tutaj zwykłej soli kuchennej albo też soli gruboziarnistej. Kiedy woda wyschnie, sól przyklei się do powierzchni i na to nakładamy aerografem końcową warstwę farby. A kiedy farba już wyschnie, to sól usuwamy po prostu ostrym pędzelkiem i oto efekt. W podobny sposób można wykorzystać płyn maskujący, na przykład maskol, który nanosimy gąbką, pędzelkiem albo też wykałaczką w wybrane miejsca. Mamy tutaj większą kontrolę niż w przypadku soli. Kiedy maskol wyschnie, malujemy model i analogicznie po wyschnięciu farby pozbywamy się maskolu z pomocą szorstkiego pędzla. Jak widzicie, efekt jest trochę inny, przez to, że właśnie maskol można lepiej kontrolować i rozprowadzać go w miejscach, w których te odpryski mają się znaleźć. Mam nadzieję, że te kilka sposobów okaże się dla Was przydatne. Sami widzicie, jak wiele ciekawych efektów można uzyskać tymi dosyć prostymi metodami. Każda daje nieco inny efekt, także warto sobie trochę z nimi poeksperymentować. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Życzę powodzenia przy Waszych modelach i pozdrawiam serdecznie. Cześć!